nie będzie o kamperach. Idziemy Kaję budzić. Jeszcze raz. No i jest, w końcu mamy laptopa. Myszka też już podłączona, także to wszystko fajnie chodzi. Od czego zaczęła się wasza przygoda karawaningowa? Co z kamperem, czy kamper sprzedany? Witam wszystkich serdecznie na kanale Camper Go. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo nie będzie o kamperach, będzie troszeczkę o nas. Także zapraszamy na odcinek. Jesteśmy w naszym domu, także dzisiaj będzie się troszeczkę działo, bo są Kai urodziny. Będziemy szykowali dla niej torta. Jest specjalny prezent. Druga sprawa, trzeba odebrać nowego laptopa. Zmieniam mojego MacBooka, takiego dosyć starszego, z pamięcią 8 RAM. On był kupiony już parę lat temu, 3-4 lata temu. Ale to jest mały ekran 13 cali, a wymieniam go na duży ekran 16 cali, także to też będę chciał odebrać. No i jeszcze będziemy chcieli troszeczkę poopowiadać o sobie. Także mam nadzieję, że taki vlog troszeczkę spoza zakresu kamperowego Wam się spodoba. Zaczynamy! Idziemy Kaję budzić. Dzisiaj ma urodziny, 13. ma prezenty. Jeden, drugi, kartka i taki tort. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam! A kto? Kajcia! Kaja! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Naprawdę? No. Naprawdę, no! Co? Dziękuję! Bilet Na koncert. Iron Maiden w Londynie. 2 ze mną. Dziękuję! Nie wiem. Kocham cię. Love you. No to co? Odpakujemy prezenty. Tak. Co dostałaś? Po kolei. Tam taki ten domek Świąteczny. świąteczny, co się świeci. Zaraz baterię wsadzimy. No, ale masz baterię? No zaraz będę miał. Dobra. Wtedy dostanę mój Iron Maiden ticket. Koncert. Kiedy to będzie? Sobota, 28 czerwca 2025. Londyn. A z kim idziesz? Z tatem. A mamcia będzie w hotelu. Ja będę w hotelu, a oni A dwójka. co? Jaki hotel? Co jeszcze masz? Jeszcze nie mamy. Co to jest to pudełeczko? James Hetfield Picks. Z metaliki. Kostki do gitary, nie? Jamesa Hetfielda. Patrz. Nie, patrz. Taki design, zaraz muszę focus. A jest tutaj jego signature gdzieś. Na jeden. Twoje marzenia się spełniają, co nie? No. I co jeszcze? Wtedy mam inne kostki. Mam takie kostki. Mam takie... So just Just 3 three. picks. Dobrze, bo musiałam. Musiałam ten picks. Pokaż. A, fajne takie. Mały? Większy? I nieśliskie są takie. Nie. No dobrze. Taki, co ja zgubiłam. No i co jeszcze? Taki. A, Dunlop. O, jest fajny. Struny Do gitary. do gitary. No. Light. Dobra, zadowolona? Bardzo. Zobaczcie, kamper jeszcze nie sprzedany, stoi. Pogoda w Anglii się psuje, pada deszczowo, ale coraz bliżej już do świąt. Także korci nas, nie wiem czy nie uruchomimy kampera i nie pojedziemy tym kamperem na święta. No bo co tu robić? Mieliśmy wyjechać gdzieś po prostu czy samolotem, czy po prostu sobie samochodem. Ale tak, gdy polecimy samolotem, to nie mamy co zrobić z psem, bo sprawdziłem już w kennelu, bo zazwyczaj go zostawiamy tutaj w kennelu, ale nie ma już miejsc, więc
Nie zostaje nic innego jak wziąć kampera i pojechać z psem. Dzisiaj miał być laptop do odbioru. Kupiłem w Karysie. To jest taki angielski sklep z AGD. No taki z elektroniką z AGD. 30. Czyli dzisiaj jest 30, sobota. No ale jeszcze nadal nie jest dostępny. Nie wiem, czy czekać, aż się odezwał, czy po prostu pojechać zapytać, bo mamy bliziutko. Obecny laptop ma 8 ramów pamięci. Ten będzie miał 36, także myślę, że może w końcu filmy w 4K uda się wrzucać. Ten obecny laptop jest to również MacBook. Pomimo tego, że on miał tylko 8 ramów pamięci, dawał radę normalnie te filmy w Full HD robić, renderować, ale to czasami troszeczkę trwało, czasami jeżeli chciałem dodać jakieś efekty, to żeby sobie to sprawdzić, obejrzeć, to po prostu ten laptop mulił się i bardzo się grzał, więc teraz mam nadzieję, że będzie maszyna śmigała dobrze. Postanowiłem jednak przyjechać, sprawdzić. Może akurat jest już dostępny, więc wchodzę do sklepu. No niestety trzeba czekać na potwierdzenie. Jeszcze nie było dostawy dzisiaj, a dodam, że jest sobota, wczoraj był Black Friday. Także musimy poczekać. A tak jak mówiłem, chciałem przyjechać wcześniej, bo dzisiaj jest sobota. W Anglii bardzo popularne są Christmas Party, czyli takie spotkania w pracy dla ludzi przed świętami. No i dzisiaj jest u Ani. Ania ma swój salon fryzjerski, prowadzi go z dziewczynami, które robią jakieś tam inne usługi, paznokcie, rzęsy. No i organizują sobie dzisiaj takie spotkanie, dlatego ja chciałem też przyjechać wcześniej, zapytać. No nie wiem, może jeszcze zdążę dzisiaj odebrać, jak nie, to po prostu jutro się odbierze. A tak jeszcze wracając, chciałem pokazać Wam, właśnie tutaj jest Ani salon, tak się nazywa, AM Hair and Beauty. Jest on w Weston-super-Mare, także dla pani z Anglii, w naszej okolicy zapraszamy. Kolejny dzień, właśnie dostałem e-maila, przyszedł MacBook, także odbieram, a wczoraj impreza się udała, Christmas Party było bardzo fajnie. Swoją drogą, jeżeli ktoś jest w naszym rejonie, mieszka tutaj w okolicach Weston-super-Mare, restauracja Sakura, japońska restauracja, bardzo polecamy, a ja idę odebrać laptopa. No i jest, w końcu mamy laptopa. Tak samo jeszcze kupiłem taką myszkę. Mam nadzieję, że będzie lepiej działała niż ta Logitecha, którą miałem w tym starym laptopie. Po prostu tam się nie za bardzo się to sprawdzało. Znaczy działało ok, ale czasami jakoś tak się zacinała. Także mam nadzieję, że do kompletu będzie ta myszka działała lepiej. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Już wczoraj nie zdążyliśmy otworzyć tego komputera, bo wieczorem Kaja miała występ w szkole, także bardzo fajnie jej poszło. Pokazałbym Wam tutaj, ale niestety prawa autorskie nie pozwalają na to. Ale jak ktoś jest ciekawy, to zapraszamy do nas na Facebooka, tam możecie sobie zobaczyć. Ale mniejsza o to, zabieramy się za otworzenie komputera. Tak wygląda mój stary MacBook, 13-calowy wyświetlacz, a tutaj mamy nowy nabytek. Zaraz zobaczymy, czy on naprawdę jest dużo większy. I co mnie najbardziej interesuje, jak łatwo będzie przenieść sobie wszystkie dane na nowy sprzęt. To jest MacBook Pro 16-calowy, 36 GB pamięci. Co mnie bardzo cieszy, dzięki temu już będę mógł różne filmiki 4K robić, nie będzie się to zacinało. Dysk nie jest za duży, 512 GB, ale ja i tak korzystam z dysku takiego zewnętrznego, także to dla nas akurat nie było jakimś tam wyznacznikiem. Najważniejsze było, żeby był większy wyświetlacz, no i ta pamięć, żeby była duża. To jest MacBook z procesorem M3 Pro. I co my tu mamy w zestawie? Ładowarka. Instrukcja obsługi i laptop ładnie zabezpieczony, ale dużo jest cięższy od tego, który używałem wcześniej. Od razu to czuć. Też kolor srebrny. No ale jest on już dużo taki solidniejszy. Tamta 13 też była Pro, ale no tutaj to już jest jednak dużo większy. O,
Pięknie. No i co, już od razu się włączył. Zobaczymy, co teraz, jaki będzie proces instalacji i czy ciężko będzie sobie przełożyć wszystkie dane ze starego na ten nowy. Dobra, także ja włączam. Jak już tutaj się wszystko uruchomi, to wracam do Was. Po uruchomieniu od razu pyta nas się o język. Wybierzemy sobie polski. Jest polski. Aby użyć polskiego jako języka głównego, naciśnij klawisz Return. Dobrze, wcisnęliśmy klawisz Return. Wybierz kraj, region. No jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to sobie tak wybierzemy. System macOS zawiera wbudowany mechanizm lektorski VoiceOver. Jeśli wiesz, jak używać VoiceOver, naciśnij klawisze Command F5, Wielka Brytania. aby go włączyć i skonfigurować. Następnie wybieramy sobie tutaj sieć Wi-Fi. Ok, tutaj dane i prywatność. Musimy tutaj przeczytać sobie informacje, zaakceptować. Jak chcesz przenieść swoje dane? Z Maca, backupu, Time Machine. Dobra, z Maca weźmiemy sobie. Podłącz zasilanie. Dobra, musimy podłączyć zasilanie. No, ładowarka w Macu to zawsze składa się z takich 3 części oddzielnych. W zależności od różnych krajów po prostu zmienia się tylko samą końcówkę. A sama ładowarka już jest ta sama. To wsuwamy. O! Tu podłączamy sobie kabelek. Co jest fajne w tym Macu, którego nie mieliśmy w poprzednim, magnetyczne złącze do ładowania. Po prostu tylko się przykłada do boku komputera i ono automatycznie się wklikuje. O, na magnes wskoczyło. No i jest, uruchomił nam się tutaj MacBook. Piękna tapeta, duży wyświetlacz, dużo większy niż w tym z drugim. Tylko nadal nie wiem, jak przenieść jeszcze sobie te dane, żeby te wszystkie programy, które mam na tym starym, przenieść na ten nowy. Zaraz będę tutaj szukał. Wyczytałem w internecie, że trzeba otworzyć właśnie tutaj okienko Findera w obu tych MacBookach, czyli tak, tutaj mamy już otworzone. Musimy wejść sobie w aplikacje, w narzędzia i w asystenta migracji. I teraz zobaczymy, co tutaj będzie. Asystent migracji pozwala przenosić informacje. Dobra. Dalej. Tutaj muszę sobie wpisać hasło. Po wpisaniu hasła asystent migracji wyłącza MacBooka i uruchamia go ponownie. Coś to nie działało, ale dlatego, że na tym starym laptopie trzeba wybrać opcję na innego Maca, także ja tego nie zauważyłem. Idziemy dalej. No i teraz sobie tutaj będzie wyszukiwał. O, tutaj już znalazł nam dane, więc prawdopodobnie już to teraz pójdzie. Tutaj już mamy wykrytego naszego MacBooka starego, klikamy dalej. No i jakiś kod się wyświetlił. Musimy porównać sobie ten kod z tym, który mamy tutaj. O, tutaj klikamy dalej. No i co się dzieje? Przenosi chyba już tutaj nam wszystko. Także nie wiem, ile to potrwa. Poczekamy. No i po wybraniu już tutaj odpowiednich rzeczy, które chcę przenieść, zaznaczyłem wszystkie, żeby mi dokładnie przeniosło ze starego MacBooka wszystko na nowego. Proces się rozpoczął, no i czekam. A jest godzina 11:45, jakieś tak 2 minuty temu się rozpoczęło, no tak mniej więcej 11:43. Zobaczymy, ile to potrwa. Zobaczcie, nie wiem, czy to był dobry pomysł przenieść sobie to wszystko, może trzeba było lepiej sobie po prostu poinstalować rzeczy, ale jednak no, będziemy musieli poczekać sporo, bo pokazuje teraz mi 7 godzin. O, zmniejsza się to. Więc ja to zostawiam, niech się to przenosi. Oba komputery są podłączone do prądu. Nie wiem, ile to potrwa. Zobaczymy. No i 13:22. Proces ukończony. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie to wszystko to samo, co w starym? Czy będzie ta sama tapeta i te same aplikacje? Trzeba wprowadzić hasło. Dobra, hasło wprowadziłem. Zobaczymy, jak to teraz się uruchomi. Widzę, że wszystko jest dokładnie tak samo jak na starym ekranie. Myszka też już podłączona, także to wszystko fajnie chodzi. Co może mogę powiedzieć? Że teraz tak, tutaj na górze na myszce jest taki gładzik, także można w lewo, w prawo przesuwać sobie całym ekranem, do góry, do dołu, edytować, także jest to bardzo fajne, przydatne, szczególnie właśnie w różnych graficznych projektach. Widzę, że ta czułość i jakby jakość przesuwania tego wskaźnika tej myszki jest bardzo dobra, także na pewno to będzie lepiej działało niż ta poprzednia myszka Logitecha.
Jeszcze taka ciekawostka na temat myszki, bo zawsze w tych myszach standardowych miałem lewy i prawy przycisk. Tutaj nie ma czegoś takiego, jest po prostu jeden przycisk jakby z przodu, klika się, ale żeby zrobić, na przykład usunąć jakiś plik, to trzeba go po prostu zaznaczyć i teraz jak kliknąć prawym przyciskiem, jak nie ma, więc trzeba po prostu przycisnąć przycisk Ctrl i w tym czasie nacisnąć myszkę, wtedy pojawia się to menu rozwijane, gdzie możemy po prostu usunąć. Taka nowość. Także wszystko ustawione, wszystko działa, już mi się tutaj aplikacje instalują, te, które nie używam, pousuwałem. A teraz przyszedł czas, żeby tego starego MacBooka zresetować, wyczyścić wszystko i on będzie jako nowy komputer dla Kai. Nie jest to takie proste, bo w tych starszych przed 2020 rokiem w tych MacBookach trzeba najpierw wejść podczas uruchamiania tego komputera w taki system awaryjny, usunąć wszystko z dysku i zainstalować od nowa system. Właśnie nam się instaluje. Także tu już Kaja będzie miała teraz ten komputer taki czysty i sobie od nowa wszystko po prostu tam już nim będzie instalowała. Dobrze kochani, także to tak na szybko. Proces z komputerami zakończony. Od dzisiaj będę montował filmy już na tym dużym MacBooku. Mały MacBook leci do Kai. Także kończymy tę część vloga. No i przechodzimy do drugiej części filmu. Odpowiem na parę pytań, które zadaliście nam ostatnio, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Jak widzieliście wcześniej, Ania prowadzi salon fryzjerski tutaj w Anglii, więc dużo ma pracy, szczególnie teraz przed świętami. No i od świtu do nocy, że tak powiem. Więc ja na parę tych pytań odpowiem sam, a już niedługo jak wyjedziemy, to postaramy się zrobić taki wspólny Q&A i wtedy Wam na spokojnie odpowiadamy już tak wspólnie. Pierwsze pytanie, jakie zostało zadane nam przez widza. Od czego zaczęła się Wasza przygoda karawaningowa i co Was przekonało, że to dla Was? No więc tak, nasza przygoda karawaningowa rozpoczęła się w okresie pandemii. Pewnie jak większość z Was. Rozpoczęło się to głównie od oglądania YouTube, a tak naprawdę głównymi dwoma kanałami, które zapoczątkowały w nas tą pasję, ten karawaning, no był Kiki Świat i Mr. Przyczepa. Kiki Świat, jak kupił tą swoją pierwszą przyczepę, no zainspirował nas. Po prostu spodobało nam się to, no i chcieliśmy sami też spróbować. Dlatego po mniej więcej roku takich przygotowań, oglądania tego wszystkiego, kupiliśmy własną przyczepę i zaczęliśmy jeździć. Głównie jeździliśmy po Anglii. Tutaj jakby to wszystko sobie skompletowaliśmy, cały sprzęt. No i później przyszedł czas na Hiszpanię. Pojechaliśmy do Hiszpanii na 3 tygodnie z przyczepą kempingową. Spodobało nam się to bardzo. Byliśmy 3 tygodnie w Hiszpanii. No i nasza podróż wyglądała tak, że tydzień staliśmy na każdym z kempingu, więc 3 tygodnie były 3 kempingi. Bardzo fajne kempingi. Jeszcze wtedy nic nie nagrywaliśmy, ale od tego to się zaczęło. Wróciliśmy. No i chcieliśmy spróbować czegoś innego. No i przyszedł kamper. Kampera kupiliśmy w zeszłym roku w marcu. Przyczepę oczywiście sprzedaliśmy, kupiliśmy kampera. No i w kamperze się zakochaliśmy. Od tego czasu podróżujemy. Jak na razie nie planujemy zmienić na przyczepę. No i tak to się wszystko zaczęło. Co nas przekonało, że to dla nas? Głównie wolność w podróżowaniu. Zazwyczaj jak podróżujemy, bukujemy sobie tylko bilety na prom z Anglii do Francji, a dalej już mamy mniej więcej tylko kierunek obrany. Raczej w ogóle nie planujemy, gdzie się zatrzymamy, gdzie będziemy. Wszystko przychodzi z czasem. Po prostu z dnia na dzień sobie to planujemy. Jak na razie bardzo nam się taki styl podróżowania podoba i tego nie zmieniamy. Pytanie drugie. Ile pali nasz kamper? No nasz kamper pali tak około między 10 a 11 litrów na 100 km. Wiadomo, jest to Alcoa, jest dosyć ciężki, bo DMC tego kampera to jest 3 tony 650. Także z pełnym wyposażeniem, z zbiornikami wody, no on troszeczkę pali, ale to tak myślę, że do 11 to już jest tak maksymalnie, jak jedziemy autostradą, około 100 na godzinę z pełnym wyposażeniem, z pełnymi zbiornikami wody. Jeżdżąc tak lokalnie, po drogach lokalnych, nie przekraczając tam 90, to myślę, że około 10 litrów na 100 km. Następne pytanie, jakie są Wasze ulubione miejsca i do których byście chcieli wracać? Hiszpania i Włochy, także to są takie dwa kierunki, chociaż chcieliśmy teraz w te wakacje odwiedzić Chorwację i Albanię. Niestety nam się to nie udało ze względu na jakieś tam problemy zdrowotne z psem, ale to też sobie możecie zobaczyć w jakichś poprzednich vlogach, tam już dokładnie to opowiadamy. No głównie tak jak mówię, Hiszpania, Włochy. Teraz też niespodzianka, na święta też wyjeżdżamy. No na razie nie powiem gdzie, ale pewnie już tam się domyślacie.
ale też na południe Europy, także zapraszamy na odcinki. Oczywiście w planach jest Turcja, Maroko, także też byśmy chcieli tam pojechać. Ale myślę, że w pierwszej kolejności, jak przyjdzie teraz lato, jak już wymienimy kampera, to się wszystko ustabilizuje, no to myślę, że ta Albania w końcu, tam byśmy chcieli uderzyć. Chorwacja, Czarnogóra, Albania. Co z kamperem, czy kamper sprzedany? No kamper jeszcze nie sprzedany. Postanowiliśmy teraz jeszcze, no nie ma na razie chętnych, więc nie mieliśmy wyboru, ale kampera uruchamiamy, pakujemy z powrotem rzeczy i na święta wyjeżdżamy kamperem. 20 grudnia wyruszamy, wracamy 4 stycznia, także też zapraszamy, ponownie mówię, zapraszamy na vlogi. No i to wszystkie z pytań, które tutaj zadaliście nam. Jeżeli chodzi o nas, jeżeli chcielibyście się coś dowiedzieć, oczywiście piszcie, ale jeżeli chodzi o nas, tak ogólnie, no to tak jak mówiłem wcześniej, postaramy się już wspólnie z Anią i z Kają nagrać taki filmik, gdzie więcej o sobie opowiemy, bo no jak już mówiłem ostatnio, przekroczyliśmy 3000 subskrypcji. Dla niektórych jest to mało, dla nas jest to bardzo dużo. No i wypadałoby się przedstawić, więc z grubsza nas już znacie, ale tak dokładniej. Zrobimy taki odcinek, gdzie się Wam dokładnie przedstawimy, powiemy co robimy. Tak już troszeczkę w tym odcinku zdradziłem o Ani. No ja tak samo pracuję w Anglii, ale to wszystko zbierzemy już w jednym odcinku i się przedstawimy. Także to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki vlog nie o kamperach się Wam podoba, a ja zapraszam do następnych odcinków. W następnym odcinku zdradzę, gdzie pojedziemy, no i spróbujemy z powrotem wszystko zapakować do kampera, ale już nie będę brał wszystkich rzeczy, tylko wybiorę te najpotrzebniejsze na taką jedną podróż. No zapraszam Was na ten odcinek, pokażę co i jak, a ja żegnam się. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam serdecznie, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego.